Moi drodzy, wystawiam Wam, mam nadzieję, że ciekawy, kilkunastominutowy filmik o tym, jak przymierzałem się do pianki i przymierzałem pianki przy okazji. Dwie różne w kilku rozmiarach i jaką wybrałem. Siedzę sobie taki tutaj rozhechłany, jak to się ładnie mówi, nie bez kozery, ponieważ mam szyję całą otartą, o czym też będzie krótko w tym materiale. Będzie zdjęcie. Otartą szyję mam przez właśnie piankę źle założoną, więc to teraz się to goi, smarowane jest i w ogóle. Więc to też tak tematycznie. Mam nadzieję, że Was ten artykuł, że to nagranko zainteresuje. Nie jest to jakiś wybitny test. Jest tam troszkę śmiechu, za co przepraszam, ale też aż tak poważnie nie chciałem do tego podchodzić. A mimo wszystko mam nadzieję, że coś z tego wyciągniecie dla siebie. Ale też, gdybyście mieli jakiekolwiek pytania, coś bym nie dopowiedział, coś by Was zainteresowało, to po prostu piszcie do mnie, komentujcie. Ja chętnie na te wszystkie kwestie dodatkowo odpowiem. Wybrałem w końcu piankę, sprawdzałem inne, jestem przy jednej konkretnej, pływam już w niej i na basenie testowałem i testowałem na open water. Zobaczcie, czy też możecie coś z tego materiału dla siebie wziąć. Dzięki, miłego oglądania. Już. Moi drodzy, dzisiaj będziemy przymierzać. Jeszcze raz. Moi drodzy, Drogi Romanku, dzisiaj ważny dzień w życiu, nie wiem czy każdego mężczyzny, ale mnie na pewno. A mianowicie pytanie zasadnicze, czy wejdzie? Wejdzie śmiało. Już wam mówię o co chodzi. Chodzi o to, że będziemy dzisiaj przymierzać piankę neoprenową, triatlonową do pływania. Zaraz się będziemy w to wciskać, ale zanim się w to wcisnę, to założę sobie jeszcze taki tak zwany tri-suit, tri-suit? Dobrze mówię? Tri-suit? Jak jest garnitur po angielsku? Suit? Suit. Tri-suit. Taki tri-suit, który będzie mi towarzyszył całe zawody. No chyba, że po pływaniu powiem, że pierwsze to idę do domu, to wtedy mi tylko trochę zawodów towarzyszył, ale spróbuję całe zawody. I dlatego to pierwsze założę, a później założę piankę. Ale sprytnie do tego, żeśmy podeszli, podszedłem do tego, że zamówiłem sobie jeszcze 3 inne pianki w Decathlonie. Będziemy się je też testować. To jest pianka mojego wspaniałego kumpla, przyjaciela Barta. Zapraszam na wywiad w ogóle. Tu będzie link do wywiadu. Bardzo fajny kościół. Jego pianka będę mógł przymierzać, a jak nie wejdzie, za mała czy coś, to jeszcze mam 3 inne zamówione w Decathlonie na próbę. Będziemy dzisiaj też je testować. Także działam. Dobra, mamy tri-suit mamy i teraz będziemy zakładać tą pianeczkę. Żeby założyć tę piankę, widziałem na innych filmikach znanych influencerów, youtuberów, czyli nie u mnie, że się bierze do tego woreczki różnego rodzaju foliowe. To wam pokażę, o co tu chodzi. Taki woreczek przekłada się chyba na nogę na przykład. I to zrobię, o tak. I się wtedy życie pływać, nie? Żart. To był żart, taki suchar. Nie. Działamy dalej. Zamek do tyłu. I tak wkładamy tą nogę. Tą gumę. Przekład. Przekład. Druga noga. Druga noga. Mięśnie brzucha. Ćwiczymy przy okazji. Dobra. Mamy to. I teraz proszę Państwa do wyzwania, że w życiu prawdziwym zawodnika moim wszyscy już kończą pływanie, a ja dopiero się ubieram. Kurde, ale to jest ciasne. Nie, jeszcze nie. pewnie to będzie dokładnie 4. dyscyplina do tego. No. I chyba nie najtrudniejsza.
To jest nie, bo to jest, musi być wyższy może. To jest szczegół. No i dalej, tylko też ciążliwości. Miałem szybko ubierać, więc co mi zostało? Dobrze, moi drodzy. Gdyby Mateusz Borek komentował zawody triatlonowe i teraz powiedział: proszę Państwa, pierwszy zawodnicy wchodzą już z wody, a na Wangemi biera piankę. Na szczęście nie komentuje. Boże. Dobra. Dobra. Dobra, teraz bierzemy łapki. Bierzemy łapki. O ja pierdziu. Nie? Będzie na minę ocenić do Kanarii. Dobrze. I teraz profesjonalny triatlonista nie prosi nikogo o zapięcie tyłu. Musi sam to zrobić. Kolejni zawodnicy wychodzą już z wody. Druga edycja się zaczyna. Wystartowały zawody na 1/4 Ironmana. To chyba za mało miejsca tam jest, co? Nie wiem. Trzeba ci pomóc. Ale tam nie jest jakoś, to chyba jest za ciasno, nie? Ja nie chcę tam tak pociągnąć po prostu i zapiąć. To jest za marganka chyba na mnie. No musiałbyś mieć pomoc do tego. Bo właśnie której po to, że podciągniesz i się, wiesz, samo się zapina, ale to jest nie do gadnięcia. Dobra, spróbujmy skarbie. Teraz ja będę... A tak, i tam się odstaje. Też jak on jest, tam jakiś rzecz, tak? Już to nakręcasz. Zaczynamy telewizję już. Tak. No to taki rzadko. Dobra. Moi drodzy, no i tak właśnie tak ma to wyglądać. To jest w cholerę ciasne. Da się tym pływać? Może sprawdzam. Powiem wam, że plemniki nie mają łatwo momentami. Czy tam, nie plemniki. To się wytnie. Nie A, mogę wiedzieć co. to jest taka, tak cię obserwuję i to jest taka metafora życia, że cały czas próbujesz się gdzieś wcisnąć. O, dobre. Dobre. Wychodzi, nie wychodzi. Dokładnie, ale wychodzi jak wychodzi. Raz, że nie wchodzi, ale wychodzi jak wychodzi. No słuchajcie, taki rozmiar. Ja nie wiem, czy ja w tym dobrze się czuję. Nie jestem przekonany, że to jest... A może to jest dobry rozmiar, kurczę. Może jakby tak... Macie. No wydaje się spoko. Nie wiem, czy mam taki krótki. To jest emeczka. Dobrze. Potem będziemy przymierzać jeszcze 3 inne pianki. Znaczy ta sama pianka z Decathlonu, ale 3 różne rodzaje, 3 różne rozmiary. Zobaczymy w ogóle, jak się będę w tamtym czuł. Bo trochę mi szkoda kupować pianki, skoro jest. Darowanemu koniu się nie zagląda w zęby. No chyba, że jest ciasny, wtedy się zagląda. Koń. Ten koń. I to może tak być, że wtedy jest trochę za ciasny koń. Ale tu się jeszcze, teraz muszę się teraz wam pokażę, jak się szybko po prostu ściąga tą piankę. Jak się Uwaga. ściąga. Wyszedłem z wody. Nie, to można, patrz, to działa. Siak, siak, siak. Tutaj pyk, pyk. Roman, patrz to. Siak,
Moim zdaniem powinien potrenować zdejmowanie tego, jak jesteś mokry. Żeby zobaczyć to tak samo. Ja jestem mokry, są kompletnie mokry. Nie może być. Nie dowolny. Kompletnie jestem mokry. Więc warunki są optymalne. Ale na was musiałbym rzeczywiście ten wyjść. Dziękuję, widzimy się w Decathlonie. Moi drodzy, tak jak wam wspominałem, mamy 3 pianeczki z Decathlonu. Właśnie jedną już ubrałem. I powiem wam jedno. Według rozmiaru, uwaga, według rozmiaru powinna być na mnie najlepsza ta najmniejsza z tego, czyli 46. Ja się ledwo co wbiłem w największą, w 50 chyba 2. Więc pamiętajcie o tym, że po prostu tamte rozmiarówki jakoś średnio siedzą. Druga uwaga, moim zdaniem ta pianka jest bardzo przylegająca. To nie jest jakiś najtańszy produkt z Decathlonu, ale też nie jest topowy. Jest to marka Decathlonowa i naprawdę w porównaniu z tamtą poprzednią gorzej się rusza rękami, jest tu większe opięcie. Nie wiem, czy bym polecił, szczerze powiedziawszy. To wam chciałem powiedzieć. Tak ta pianeczka wygląda. Zdecydujcie sami, czy chcecie, czy nie chcecie. Ja chyba zostanę przy starej piance. Bart, dzięki. Po tych ostatnich testach jednak ta pianka ze mną zostaje na kolejne zawody. I zaraz wam też jeszcze pokażę krótko dlaczego. Trochę starałem się to wytłumaczyć w ostatnim filmiku, ale teraz myślę, mam jeszcze parę przemyśleń dodatkowych. A mianowicie, po pierwsze, mam nadzieję, że będzie wszystko widać. Pianka jest bardzo fajnie skonstruowana, że w tej części od pasa w dół, mam wrażenie, ona ma dużo grubszy neopren, myślę, że taki 5 mm to jest neopren, natomiast tutaj, gdzie powinniśmy mieć swobodę poruszania rękami, czyli rękaw i przede wszystkim tutaj miejsce pod pachą, ten neopren jest cieńszy. To są, myślę, że 2 mm, może nawet jeszcze mniej. I to powoduje, że rzeczywiście wygodnie się w niej porusza rękami. To jest super. A druga rzecz, na każdym łączeniu poszczególnych kawałków neoprenu są, jak tu widzicie, takie łatki, które zapobiegają pękaniu tych, czy rozpruwaniu się tych szwów. No trochę już odpada, ale generalnie ta pianka też była intensywnie użytkowana i to nie tylko przeze mnie. Kto widział mój wywiad z Bartem, ten wie też, od kogo ją mam i jestem za to bardzo wdzięczny. To jest Elka. Elka na mnie dobrze pasuje. Pewnie jeszcze mógłbym parę kilo zrzucić. Nie wiem, czy zdążę do czerwca, ale i tak się super w niej pływa. I to jest lewa strona, ta wewnętrzna. Natomiast gdyby ją odwrócić na drugą stronę, co zaraz zrobię, chwileczkę. Właśnie piankę odwróciłem na drugą stronę, więc gdyby się jej przyjrzeć już po tej stronie zewnętrznej, to ona tak, przede wszystkim ma bardzo ciekawe, mam wrażenie, że to rzeczywiście nie jest tylko marketing, ale to też coś daje. Ma takie jakby gumowe dodatki na końcówce rękawu i one, mam wrażenie, że pomagają w przepływie wody, jak się pływa. To jest takie moje odczucie. Poza tym tutaj tego nie widać, ale rzeczywiście jak się dotyka tą piankę, to od tego momentu ten neopren jest dużo cieńszy niż tutaj wyżej i to rzeczywiście powoduje, tu jest gruby, a tu już jest cieńszy na tym fragmencie i to rzeczywiście powoduje, że te ruchy rąk są zdecydowanie bardziej efektywne, wygodniej się pływa, czego nie było kompletnie w tej piance niestety decathlonowej. Tam był ten neopren na całej objętości pianki był tej samej grubości. A tak pianka wygląda z przodu, że tak powiem od frontu. Czy tutaj te wszystkie różnego rodzaju przeszycia, czy takie wgłębienia coś dają, w to już trochę śmiem wątpić, ale wyglądają spoko. Tu widzicie w całej okazałości te moim zdaniem coś dające jednak
takie zgrubienia na końcu rękawach. Tu są rana postrzałowa jakaś, no ale ona ma już też swoje wysłużone. Będę ją łatał zresztą, może też nagram filmik, jak połatać taką piankę, żeby nam dłużej służyła. I nogawki wyglądają w ten sposób. I tak się oto prezentuje cała ta pianka, która będzie mi teraz na kolejnych zawodach służyła. Dzięki, trzymajcie się.